Cześć, tutaj Kawiak Jones i zapraszam Cię do 7. części mojej serii dokumentującej 100 godzin, jakie spędziłem w paryskich katakumbach. Ten odcinek, poza odpowiedzeniem na kolejną serię pytań z komentarzy, poświęcę rozwiązaniu zagadki w pełni wyposażonego kina, na które w 2004 roku przypadkiem natrafili patrolujący katakumby policjanci. Zapraszam do oglądania i zaczynamy kolejny odcinek. Na samym początku zdecydowałem, że pokażę Wam miejsce, w którym nocowaliśmy wczoraj. Jako że jesteśmy już tutaj sami, to mam taką możliwość, bo w grupach to już nie za bardzo ludzie lubią, jak się wyciąga kamery. Jak to w ogóle wyglądało? Weszliśmy wczoraj gdzieś po środku ulicy normalnie, głębokość 20 metrów, szliśmy później jakieś pół godziny, aż w końcu doszliśmy do tego pomieszczenia. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Najfajniejsza część jest taka, że to miejsce i ten pasek, który tu widzicie rozwinięty, to jest nasze kino. I wczoraj w tym miejscu ja się tu położyłem, tutaj ludzie siedzieli i normalnie oglądaliśmy sobie pod ziemią filmy. Tak, inaczej. W katakombach pod ziemią oglądaliśmy filmy o katakombach. Także było zarąbiście, fajnie się oglądało. Super fajne uczucie i w ogóle impreza też była fajna. Była masa Polaków, Francuzów, Hiszpanów, kurde i wszystkie możliwe narodowości, jakie sobie mogę wyobrazić. Pojedliśmy, popiliśmy, tutaj jak widać jest bar przygotowany. Jest kolejny stolik, parkiet taneczny. No i gdzieś tam jest wyjście do systemu. W systemie mamy teraz sami 2 godziny do spędzenia. Także zobaczymy, jak to będzie. Jest to zupełnie inny system niż ten, którym byliśmy wczoraj. I po prostu są też zupełnie inne mapy do tego, zrobione przez inną osobę. Zobaczymy, jak będzie z ich dokładnością. No, mamy się tu spotkać za 2 godziny, także mam nadzieję, że za te 2 godziny znajdziemy się dokładnie w tym samym miejscu. Taki byłby nasz cel, nie? Także my się pakujemy, bierzemy plecak i lecimy. Później tu będziemy wracać, tu mamy gdzieś skitrane nasze rzeczy. Mamy nadzieję, że one też będą. A my tymczasem kierujemy się dalej w głąb systemu. osoby, które zbudowały ten pokój oraz miejsce na projektor wzorowały się na kinie, który w 2004 roku przypadkowo odkrył specjalny oddział podziemnej policji, zwany tutaj Cataflix. Podczas rutynowego patrolu pod 16 dzielnicą Paryża, po wejściu do jednej z galerii, policjanci zostali otoczeni przez watachę rozwścieczonych, głośno ujadających psów. Tak w każdym razie stróżom prawa się wydawało. Dopiero po chwili strachu policjanci odkryli, że uruchomiony został system odstraszający nieproszonych gości. A było od czego odstraszać, bo po chwili, w świetle latarek, ich oczom ukazała się galeria, jakiej nie widzieli jeszcze nigdy. Oficerowie z niedowierzaniem patrzyli na profesjonalnie zainstalowane oświetlenie oraz telefony, które, jak się później okazało, były podłączone do sieci. Oprócz tego policjanci natrafili na w pełni wyposażony bar, dziesiątki butelek alkoholi, salon, warsztat, kącik jadalny i salę projekcyjną na kilkadziesiąt osób. Wszystko to zajmowało niemal 300 m² i oficerowie zastanawiali się, jak to możliwe, że istnienie tak dużego lokalu zostało utrzymane w tajemnicy. Zagwozdką pozostaje też fakt, skąd czerpano ogromne ilości prądu potrzebne do zasilania znajdujących się pod ziemią urządzeń. Jednak nie to akurat najbardziej zaprzątało głowę podziemnych stróżów prawa. Po środku pomieszczenia bowiem znajdował się metalowy pojemnik, z którego wychodziło wiele kabli. Policjanci, którzy już wtedy wiedzieli, że mają tu do czynienia z profesjonalistami, natychmiast wezwali patrol bombowy, jednocześnie ewakuując całą powierzchnię. Po przyjechaniu saperów na miejsce okazało się, że metalowy pojemnik to urządzenie do przygotowywania kuskusu, które ucharakteryzowano na bombę i zostawiono tam specjalnie, aby nastraszyć ewentualnych intruzów oraz narobić zamieszania. W ogóle fajne jest to, że jesteśmy tu w poniedziałek rano, a to jest czas, w którym jest najmniejsza możliwość, że kogokolwiek tu spotkamy. Także jest zarąbiście, bo ktoś, na przykład mój kolega, który robi dzisiaj za mnie, robi teraz właśnie paczki, a ja sobie biegam po katakumbach. Także zarąbiste uczucie. Dzisiaj jesteśmy tak typowo eksplorująco, w sensie chodzimy po prostu i patrzymy, co może być fajnego. I tu była odnoga króciutka, którą chcieliśmy sprawdzić. No i robi się ciaśniej, jak lubimy i znaleźliśmy zarąbiste miejsce. Ej, to miejsce jest zarąbiste, nie? Stolik. Każda wnęka jest oszklona na świeczki, żeby dawała jeszcze więcej światła.
Tutaj jest jakiś ołtarzyk, normalnie bym tu coś dostawił swojego, kurde, żebym tylko miał. Mogę tą maskę tu zostawić na przykład. Nie wiem, czy to jest wachlarz, co to może być w ogóle. W każdym razie cuda nie widy. No ale najfajniejszy jest ten rowerek, nie? Z wazą. Zarąbista rzecz, nie? Jak oni to tu wrzucili, to ja nie mam zielonego pojęcia. Tam wcześniej widzieliśmy całe taczki, nie? A jak tu się wchodzi otworami, którymi się ledwo mieści człowiek z plecakiem. Jak to robią, to nie wiem, ale miejscowa jest zarąbista. Co tu jeszcze mamy? No tak, worki z śmieciami. Fajnie widać, jak to, co tu było kiedyś podsypane, żeby to po prostu utrzymywało ten ciężar, skompresowało się pod wpływem czasu i przestało dotykać w ogóle stropu, który wisi tylko na ścianach, nie? Nic, idziemy dalej, mamy 2 godziny, to... Dobra, teraz mamy całkiem drugi prosty odcinek, spory. Musimy go przejść w miarę szybko, więc nie będziemy się dużo zatrzymywać, dlatego plan jest taki, że teraz podpowiadam wam trochę na pytania, bo mam mikrofon, także mnie tam słychać, fajnie się to zgra. A wy sobie po prostu będziecie szli za mną z kamerką i po prostu będziecie sobie słuchali tych odpowiedzi na te pytania. Przy okazji też trochę pogadam o tym, jak to tutaj wszystko wygląda. Bo naprawdę spory, teraz mamy kawałek prosty. No, w ogóle najfajniejsze w tym wszystkim jest to nawigowanie. Strasznie mi się to podoba i strasznie mnie to jara, nie? No. Hosty, jakie tam były pytania? Twoje pierwsze doświadczenie związane z penetrowaniem dziur. Moje pierwsze doświadczenie związane z penetrowaniem dziur. No dobra. Miałem 12 lat, 13 może. I zaczęliśmy chodzić na stare działki koło moich bloków, bo jestem z Zielonej Góry. No i tam było otwarte wejścia do studzienek. No jako tacy dosłownie gówniarze. W 20 workach na lewej stopie, w 20 workach foliowych na prawej stopie. Z latarką od taty. Zaczęliśmy chodzić po tych kanałach burzowych i tak się zaczęło. Później było bardzo długo nic. Aż w końcu w 2012 roku kolega w końcu zaprosił mnie na... zapraszał mnie już od dawna. Ale kolega mnie zabrał na bunkry do Międzyrzecza, na Pętlę Boryszyńską. No i tak to się zaczęło. Na tych bunkrach to po prostu wsiąkłem totalnie. I od 2012 roku, czyli od 7, prawie 8 lat, mógłbym cały czas chodzić po takich miejscach jak to. Aha, to jest mało w nogach. Także, kiedy to się zaczęło? Zaczęło się w wieku 12 lat, a tak naprawdę, ale wtedy jeszcze nie zrozumiałem, że to jest to, co chcę robić. Zrozumiałem to dopiero podczas pierwszej nocki pod ziemią w 2012 roku. Także takie były moje początki. Następne pytanie, Jose. No, bardzo często powtarzające się pytanie. Czy zdarzyło ci się kiedyś utknąć? Zgubić? Czy zdarzyło mi się kiedyś utknąć? To jest chyba najczęściej padające pytanie na moim kanale. I nie wiem dlaczego każdemu, kto ogląda kogoś chodzącego pod ziemią, pierwsza rzecz na myśl to co, jak utkniesz. To się naprawdę zdarza tak rzadko, żebyśmy utknęli. A jeszcze żebyśmy utknęli w takim niefortunnym miejscu, żeby nas nie można było wyciągnąć, to już w ogóle. No ale są też pewne zasady, których trzeba się stosować. To znaczy, jeżeli nie wiesz, co to jest za dziura i nie wiesz, czy będziesz mógł wywrócić i tak dalej, jeszcze dziura schodzi w dół, więc grawitacja będzie cię pchała w jej wnętrze, no to w takich sytuacjach... Samą ulicę słyszę i auto najeżdżające na studzienkę. Więc w takich sytuacjach po prostu nie wchodzi się głową w dół, tylko ewentualnie nogami w dół, a najlepiej przyczepiony do liny, żeby można było w razie czego wyciągnąć. To będzie studzienka. Nie? To jest trudne opowiadanie. Czyżbyśmy... Nie, tu mamy to skrzyżowanie, ok. Cyk. Minęliśmy, poszliśmy dalej. Gdzie minąć, tą studzienkę? Tu będzie studzienka. No i tym sposobem Kawiok odpowiedział na pytanie, czy się kiedyś zgubił. Czy się kiedyś zgubił? No bo ty nie da się opowiadać cały czas i śledzić mapy, to ja nie spodziewałem się, że to... Okej. Nie zgubił. Czy się kiedyś utknąłem? Utknąć nigdy nie utknąłem, no ale to generalnie to się zdarza naprawdę bardzo rzadko i nie rozumiem, dlaczego każdy się zawsze o to pyta. Zwłaszcza, że jeżeli ja utknę, no to obok jest kolega, który mnie będzie ciągnął i mnie wyciągnie, nie? Nie jest tak, że utkniesz i to się nagle zakleszczy, że nie można wyjść, no. Takie sytuacje się po prostu nie zdarzają.
Dobra, musimy się cofnąć, żeby z powrotem naszedł na mapę. Ale jestem prawie pewien, że zrobiliśmy teraz długi, prosty odcinek. Tak, tu szliśmy bardzo długo prosto i doszliśmy tutaj. I tutaj mamy teraz w prawo. Albo w lewo i w prawo, ale tu w obu będzie przecięte. Dobra, już wiem, gdzie jesteśmy. Tak, i tu się zgadza. No, dobrze szliśmy. Dobra, kawiak. Co? Padło pytanie, czy chciałbyś eksplorować też, badać podziemne, zalane, podwodne tunele? Kiedyś może i tak, ale aha, czy chciałbym być nurkiem jaskiniowym albo coś ten deseń? Tu ruje kopel, zgadza się. Idziemy dalej. Generalnie mam kurs nurkowy zrobiony, pierwszy poziom, ale to... No ale to generalnie nie jest moja rzecz i jeżeli bym się czuł już pewnie w nurkowaniu, narobił tych kursów i w ogóle, to mógłbym o tym pomyśleć, natomiast dla mnie to jest zbyt duży hardcore, ja jestem, nie ukrywam, że za krótki, żeby w ogóle coś takiego zrobić. Ja bym się po prostu bał, nie? Jakkolwiek źle to może nie zabrzmieć, ja bym się po prostu bał, nie? A tu są tunele metra, to metro słyszymy, a nie te. One są albo nad nami, albo pod nami, nie wiem, chyba nad. Jakie tam jeszcze były pytania, Jose? O panie. Bardzo często pojawia się, ale też pewnie poruszałeś ten temat klaustrofobii. I bardzo często komentarz jest, ja bym się Zesrał. Ja w ogóle nie, mam wrażenie, że ja wpływam, kurde, na jakieś, nie wiem, procesy trawienne tymi moimi filmikami, bo ilość komentarzy w stylu, ale mi się zesrał albo coś takiego, to jest po prostu, w pale się nie mieści, ile tych komentarzy tam jest, 4. Wpływasz na perystaltykę jelit po prostu dobrze. Słucham? Wpływam dobrze na perystaltykę jelit, no, to jest śmieszna rzecz, nie? Aha, tutaj się nie da tak z jedyneczki, no. No, tu jesteśmy tutaj. Tu mamy to skrzyżowanie, z niego weszliśmy w tą stronę. Nie, z tą stronę, tu mamy ten. Czyli tu przeszliśmy, idziemy dalej prosto i tu będzie 4, nie, 3. Aha, tu wszystkie się łączą, więc tak naprawdę możemy pójść nawet prosto. W ogóle na dowód tego, że nie jesteśmy w Polsce, bo w podziemiach tak naprawdę można kłamać i powiedzieć, że jestem w Polsce, a jestem w Tadżykistanie i nikt się z was nie skapnie. No to teraz już wszyscy wiecie, że nie jesteśmy w Polsce, bo w Polsce takie konstrukcje metalowe długo by nie powstały. Są jakieś kablowe coś, kurde, nie wiem, czy to do zasilania było, czy czegoś. Stoi to tutaj już od dziesiątek lat, jest po prostu za dużo, żeby to można było wyciągnąć. Jako że przy wyciąganiu już jesteśmy, to wracam do historii kina pod ziemią. Po całej wtopie z saperami, policjanci potrzebowali kilku dni, żeby zorganizować profesjonalnych elektryków, którzy znajdą źródło prądu i być może w ten sposób uda się ustalić, kto stoi za tym podziemnym projektem kinowym. Kiedy więc stróże prawa w towarzystwie panów z zakładu elektrycznego w końcu zeszli na dół i po długiej przeprawie, ufajdani od stóp do głów wapiennym błotem, dotarli na miejsce, czekał ich spory zawód. Cały układ kabli, lamp, wyposażenie sal oraz baru zniknęły bez śladu, a w środku galerii leżała karteczka z wiadomością do policji: Ne cherchez pas, nie szukajcie. Mimo to szukali, i to wszyscy. BBC spekulowało o tajnym podziemnym ruchu pod Paryżem. Francuska agencja prasowa podejrzewała, jakżeby inaczej, skrajnych prawicowców. Jednak jak się później miało okazać, żadna z tych teorii nie znalazła potwierdzenia w rzeczywistości. No a tak w ogóle nawiguję do fajnego miejsca na mapie. Map też się starał, nie będę pokazywać, żeby nie pokazywać w ogóle, gdzie wchodzę, ani nic z tych rzeczy. Zresztą tak jak mówię, te filmy, które ja robię, to nie są filmy promujące coś takiego, tylko pokazujące coś takiego. I w żadnym wypadku tego nie zachęcam. No chyba, że ktoś chce się wybrać ze mną, no to już jest inny temat, no ale to też są inne wycieczki, no bo tutaj ludzi nie zabieram. Tym bardziej, że nie jest to też legalne miejsce. Z tego względu, że wczoraj grupa, która do nas szła, została zatrzymana przez policję. Próbowali wejść przez 30 osób jedną studzienką kanalizacyjną. Okej. Tak ciasno. Próbowali wejść 30 osób jedną studzienką kanalizacyjną, no i schaltowali. Tam chyba dostali jakieś mandaty. Nie rozmawialiśmy nawet na ten temat. Na kinie miało być 40 osób, dotarła tylko połowa, a my dotarliśmy 4 godziny spóźnieni tylko, ale dotarliśmy.
Chciałbym po prostu dotrzeć do tego miejsca w te 2 godziny i wrócić. Ale ja tutaj w ogóle nie mam pojęcia, jakie to są długości. Zobaczymy. Teraz tutaj i tu będzie w prawo główna odnoga. Osoby namiętnie malujące kutasy wszędzie, gdzie tylko się da, są wszędzie, nawet tutaj. I w tym wypadku akurat ten kutas pokazuje nam drogę, nie? Znaczy pokazuje, no. Wskazuje drogę, w którą mamy iść teraz. To jest ta pierwsza odnoga, tak? I teraz będziemy szli bardzo długo prosto. Ten odcinek ma chyba z 300 metrów prosto tutaj. O co jeszcze pytali? Ose. Dobra, no powiedzmy, czy jest jakieś miejsce, w którym byś się nie zapuścił? Jakieś, które znasz, a które jest dla ciebie, no powiedzmy, już zbyt hardkorowe. No jest sporo takich miejsc, Znaczy jest bardzo dużo miejsc, w które bałbym się zapuścić. Mimo, że je znam. Ale nie bałbym się zapuścić dlatego, że tam są jakieś czarownice czy coś takiego. Czy jakieś straszne rzeczy. Tylko bałbym się zapuścić z tego względu, że po prostu nie mam jeszcze odpowiednich umiejętności, żeby tam wchodzić. Ja nie jestem jakimś profesjonalnym ani grotołazem, ani podziemiołazem, ani nic z tych rzeczy. Ja w momencie, w którym ten kanał się zaczął, tam gdzieś w 2013 roku coś zacząłem publikować, no to w tym momencie narodziła się moja pasja i to, co na tym kanale widać, to jest to jakby kolejne etapy rozwoju, no nie tylko w podziemiach, no ale też w montażu filmów. Także takich miejsc jest całkiem sporo. Ktoś tam pytał, czy chciałbym zobaczyć jaskinię śnieżną wielką. Oczywiście, że chciał, ale do tego muszę zrobić sobie licencję. Znaczy zrobić normalnie patent, kartę taternika jaskiniowego. No i do tego musiałem też trochę więcej umiejętności zebrać, gdyż jakbym miał tam wchodzić, to miałbym tam wchodzić z kamerą. A nie wchodzi się z kamerą do miejsc, w których po prostu jesteś jakby nowy, nie czujesz się pewnie ani nic z tych rzeczy. To znaczy ja w takiej jaskini, na przykład Wielkiej Śnieżnej, ja bym musiał uważać na siebie przede wszystkim, no i też na osoby, które są ze mną, a nie na... I oto odnoga. To nie powinno... Nie, to jest chyba to i to zaraz zakręca. Idziemy dalej. Ja na przykład w jaskini śnieżnej musiałem uważać na siebie, a na innych, a nie na nagrywanie filmu. I stąd na przykład nie byłbym w stanie nagrać filmu. Dlatego w momencie, w którym zrobię kurs, w momencie, w którym trochę się wprawię w te techniki linowe, bo w nich nie ukrywam, jestem trochę cały czas słaby, no to mogę zacząć myśleć o eksploracji takich miejsc. No ale do tego trzeba mieć czas, no i do tego trzeba mieć pieniądze, nie? Ja jeszcze ciągle jestem zatrudniony na pełny etat, niestety. Mam nadzieję, że już nie na długo. Tu? Tak. O. To jest fajne miejsce, doszliśmy do studzienki. Nie wiem, czy tam w ogóle widzicie, ale to jest głębokość pod miastem, na którym my się teraz znajdujemy. A najlepsze jest to, że w tym szybie nad nami, po tej płycie, która przykrywa to wejście, normalnie chodzą sobie ludzie, nie? Także to jest porąbana rzecz, nie? Także dzisiejszy odcinek jest taki trochę przebiegany, taki trochę bez planu. No ale jestem tu pierwszy raz i w ogóle muszę pilnować, żeby się nie zgubić, dlatego też nie z każdego miejsca da się nakręcić fajny film. W ogóle z podziemi nie da się nakręcić fajnego filmu. Znaczy nie da się, no da się. Ale te podziemia trzeba znać, trzeba po prostu mieć raz, że planowanie pobytu w tych podziemiach w głowie, podczas kiedy się tam jest, a jest się tam powiedzmy, że pierwszy raz. A dwa, że trzeba mieć jakiś pomysł na ten film, żeby to jakikolwiek sens miało i w ogóle. I to jest bardzo dużo rzeczy, które trzeba ogarnąć. W tym momencie jest nas tylko 2, no ale ja muszę nawigować, animować film, że tak powiem. I to już jest całkiem sporo, nie? Potem jak się wraca, to jest po prostu koniec, nie? Jesteście zmęczeni i wyczerpani mentalnie, nawet nie tyle, że fizycznie. A propos, tam też pamiętam, ktoś też pytał o sprawność fizyczną, czy ja coś robię, czy się trenuje giętkość albo coś z tych rzeczy. Generalnie nie, no jestem kurierem, więc nogi mam silne ze stali niemalże. Chodzić mogę godzinami i mało kto mnie dogania, więc w tych kwestiach to nie robię nic. Jeżeli chodzi o wyższe partie mojego ciała, no to jestem dość wątłej budowy. Trochę bym przypakował, ale to też mi nie pomoże we wciskaniu się w kartki A4 i tak dalej. Także nie robię żadnych ćwiczeń, po prostu staram się być w formie, zdrowo odżywiać, zdrowo żyć i tak dalej. Ale żeby chodzić na siłownię, żeby się lepiej przygotować do jaskini, to nie mój temat. Wolałbym pójść do łatwiejszej jaskini i tam się zahartować niż na siłowni. O, zresztą jak ktoś chce wyprostować plecy, to dobrze jest znaleźć dziurę w stropie, gdzie można wsadzić głowę i postać na prosto.
My tak sobie gadu robimy tutaj Q&A, a przeszliśmy podziemem już ze 2 km, tak dla waszej informacji. Z tego co tutaj widzę na mapie. Chociaż skali tutaj nie ma, ale chyba kwadraty są na 100 metrów. What the fuck? Aha, doszliśmy teraz tutaj i teraz bijemy w prawo. Dobra. W ogóle ilość pracy, która została wsadzona w te podziemia, no już tam wydobyć to palicho, bo wydobywali dla kasy. Ale później ktoś musiał włożyć kasę, żeby to wszystko tutaj wesprzeć. Tutaj normalnie były wielkie, otwarte przestrzenie, wyrobiska i tak dalej. I te ściany zostały tutaj postawione, żeby je trzymać, a przejścia są stawiane tylko po to, żeby po prostu można było robić jakąkolwiek inspekcję tych podziemi i widzieć, czy coś tu się zawala, obwala, czy nie. Sam beton jest w ogóle dziwny, z patykami, ze wszystkim, jakaś taka bardzo, bardzo dziwna zaprawa, którą oni to kleili tutaj. Ona jest nawet taka trochę miękkawa, mi się wydaje, kruszy się. No nie wiem, wszystko tu jest fajne, nie? Generalnie to na pewno nie jest moja ostatnia wizyta tutaj. No i wydaje mi się, że jest to pierwsza z wielu set wizyt tak naprawdę. No nie ukrywam, że wsiąkłem w to miejsce. To jest, jakbym się urodził w Paryżu, to podejrzewam, że mój kanał nie zacząłby się w 2012 roku, tylko w 2000. Ale mimo, że mi się tu podoba, to tak czy siak nie polecam robienia tego komukolwiek, bo nie wiem, czy wy sobie teraz zdajecie sprawę, ale my się rozdzieliliśmy z ludźmi, którymi tu przyszli. Oni sobie przyszli robić mapy, bo oni robią te mapy dalej. My dostaliśmy mapę, oni powiedzieli, bawcie się. No i się bawimy i tak naprawdę to, co ja mam teraz w mojej głowie, to jest jedyna rzecz, która jest nas w stanie przyprowadzić do miejsca, w którym się z nimi za 1,5 godziny spotykamy. Jeżeli ja się gdzieś rąbnę, albo na przykład, nie wiem, uderzę się w głowę i tutaj Jose, kolega ze mną, zostanie tutaj sam, no to on nie ma zielonego pojęcia, gdzie my jesteśmy, nie? Także generalnie naprawdę, wiem, że to może tak nie wygląda, ale absolutnie nie polecam wchodzenia tutaj, bo to jest po prostu strasznie przypołowe miejsce. To są najbardziej skomplikowane podziemia, jakie w życiu widziałem, nie? Mimo że mam mapę wczoraj, no na 8 godzin zgubiłem się tylko raz, no ale ja mam tutaj trochę doświadczenia w tym wszystkim. No i lubię mapy generalnie, ale jest to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo skomplikowane miejsce i naprawdę nie polecam. To, co trzeba tutaj mieć, żeby się przygotować i tak dalej. Nasze plecaki same to jest 40 kg. To wrzuć 70, mając 70 kg masy, 40 kg na plecy. Idź po tyle w wodzie, kurde, a tyle zostało do stropu, nie? Myśmy tak przecież szli wczoraj, no to naprawdę było strasznie ciężko i leje się ze mnie pot notorycznie przez ostatnie 2 czy 3 dni. Także jest po prostu masakra, strasznie masakrycznie wymagające. Na stopach mam te odciski w ogóle już odchodzenia, bo te buty są fajne, ale na 8 godzin, a nie na 38. I jeszcze muszę w nich przetrwać 3 dni. Także już założyłem dzisiaj drugie skarpetki, jest mi za gorąco, ale z kolei mam trochę mięksiej pod stopami. Także w żadnym wypadku tego nie polecam, bo jest to naprawdę strasznie przypałowa miejscowa. Tu nawet nie mówię o przypał z policją, tylko o przypał chociażby z samym zgubieniem się, nie? To jest studzienka. To tu jest? Nie, to jest ta odnoga, którą tu mamy. I zaraz powinna być nasza odnoga w prawo do miejsca, do którego chcę wejść. Są jakieś zbiorniki na gaz pod parkiem. Podobno bardzo duże okręgi. O, fajnie się wyprostować. Już sam fakt przejścia kilku kilometrów w pozycji przychylonej to daje taki wpiernicz na oda, plecy i w ogóle się w pale nie mieści. Weszło nas to 3, już zostało tylko 2, bo jeden kolega po pierwszym wyjściu z podziemi powiedział, że on idzie do hotelu, bo mu po prostu plecy siadły, nie? Plecy siadło od ciągania tego wszystkiego po tych ciasnych miejscach. Także jakkolwiek wam się to nie podoba, nie pakujcie się tutaj, bo to jest naprawdę straszny przypał. I bardzo łatwo, wystarczy jeden mały błąd i jesteście naprawdę w ciemnej dupie. I to dosłownie w ciemnej i dosłownie w dupie. Teraz jesteśmy tutaj. I tu przed nami będą te koła teraz. Cyk, cyk, cyk. Co bym tylko zrobił? To bym zrobił, że w tym miejscu, w którym myśmy weszli z tego systemu, zostawimy sobie coś. A nie, tu jest ta krata z żółtą tą. Byśmy zapamiętali, które jest wejście do tego. Tu mamy kratę i przy kracie sobie zostawimy kamień. Krata jest z żółtym tym, żebyśmy zapamiętali. No i pakujemy się. Tu są na niebiesko niektóre tunele zaznaczone, niektóre na czarno. Nie wiem, co to znaczy. Wszystko jest po francusku opisane.
Niestety tak jest z większością najciekawszych materiałów na temat katakumb w internecie. Na przykład z książką Lazara Kunstmana Urban Experiment, którą bardzo chciałbym przeczytać, bo opisuje dokładne dzieje wspomnianego wcześniej kina. Autor książki jest jakby rzecznikiem tajnej organizacji La Mexicaine de la Perforación, która przyznała się do zbudowania kina w podziemiach Paryża. Jak pisze Lazar w swojej książce, budowa kina zajęła im prawie 1,5 roku i rozpoczęła się w 1999 roku. W kinie organizowano festiwal filmów urbexowych. Jednak dodam tutaj, że nie chodzi o filmy z eksploracji opuszczonych miejsc, ale filmy pokazujące życie miasta, czyli urban life. Podczas odbywającego się każdego lata festiwalu odtwarzano takie filmy jak Głowa do wycierania Davida Lyncha, czy na przykład Człowiek z kamerą Dzigi Wiertowa. I mimo rozmachu, zarówno kino, jak i festiwal zdołano utrzymać w tajemnicy przez 5 długich lat. Grupa La Mexicaine de Perforación jest częścią innej tajnej grupy o nazwie Untergrunter UX, czyli miejskie doświadczenia lub miejskie eksperymenty, której historia i osiągnięcia są tak rozległe, że zasługiwałoby na zupełnie oddzielny materiał na ten temat. Odsyłam tutaj do linków w opisie filmu. No, jest trochę wilgotno. W ogóle mieliśmy miejsce, które śmierdziało ropą tylko dlatego, że nad nami znajdowały się kiedyś parowozownie jakieś dieslowe czy coś takiego. I ta woda, ta ropa cały czas przesiąka i po prostu cały czas ją czuć. Wiemy, że jest też miejsce w podziemiach, w którym pękły, znaczy jakieś rury grzewcze pękły i wydobywało się z nich jakieś ciepło. I w tamtym miejscu jest na przykład cholernie ciepło, nie? Gdzie można... W ogóle jest tutaj ciepło, nie? My tutaj, ja śpię w samej bieliźnie termoaktywnej i wychodzę z niej ze śpiwora, z hamaka i w ogóle i chodzę jeszcze w niej bardzo długo, zanim zacznę w ogóle ubierać. Te ciuchy mam bardziej nie dla izolacji termicznej, tylko dla izolacji od otarć, brudu i tak dalej. Żebym nie spał w tej brudnej termoaktywce, tylko to zdejmuję. Także jeden z większych pozytywów tych podziemi jest to, że one są takie ciepłe, nie? I tutaj naprawdę można nie zmarznąć. Znaczy, nie da się zmarznąć. Będzie ślepe. Ale tutaj, to są te studzienki, to jest chyba jakiś system wodny, te kratki, które są w podłodze i one są po prostu zaznaczone. I doszliśmy, nie? Chyba za tą ścianą są zbiorniki gazowe, które zostały po prostu, część wyrobisk została przerobiona na te gazowe. Cały ten tunel, który widzicie z tej strony, to jest po prostu niemalże idealny okrąg. Także obejdziemy sobie te 3 kręgi, które tutaj mamy. Te mapy, które tutaj widzicie, i tak pewnie jakoś zamarzę na tym, bo też nie chcę pokazywać, gdzie ja w ogóle jestem i tak dalej. Nie jest to też legalne rzeczy, a internet jest pełen nieżyczliwych ludzi. Jak tam, Hosek? Wiesz już jak wrócić? Ale bez plecaka to można chodzić, co? Zdecydowanie. Jak się nie ma plecaka na brzuchu i na plecach, nie? 50, więc chodzenie po takich niskich przejściach korytarzach to jest okropność, szczególnie siły. Ale to taka fajna okropność chyba, co? Nie wiem, czy nie no, doświadczenie wspaniałe, jak najbardziej. Lecimy z kółeczkami. Aha, i to jest połączenie do drugiego kółka. Dochodzi godzina 15. Została nam godzina dlatego, żeby dojść do miejsca, z którego przyszliśmy. Jesteśmy od niego w piździec daleko, 3 mapy dalej, bo już 3 karty przeszliśmy. Także całkiem spoko. Chciałbym więcej poodpowiadać na te pytania, ale generalnie plik musimy pobrać na powierzchni, bo z maila nie da się go otworzyć w rozdzielczości umożliwiającej przeczytanie. Więc pytania, które leciały do tej pory, leciały z pamięci i podejrzewam, że po prostu w kolejnym odcinku, znaczy w kolejnym systemie, bo tu podejrzewam, że z tego systemu będzie jeszcze jeden odcinek, bo nie może trwać przez 40 minut, bo nikt tego nie będzie oglądał. Podejrzewam, że w kolejnym systemie po prostu już będziemy mieli więcej pytań i będziemy na nie więcej odpowiadać. Ja tymczasem kończę ten odcinek, bo doszedłem tu, gdzie chciałem dojść, czyli do tych moich kręgów na mapie. One nie są na tyle spektakularne, żeby je tu pokazać, po prostu była najfajniejsza rzecz na mapie, jaką mogłem zobaczyć. W tym systemie, w którym tu jesteśmy, nie ma kości, więc też nie było za bardzo kierować się gdzie do kości. W każdym razie ten odcinek zamykam. W przyszłym odcinku pokażę Wam, jak wracam, a postaram się wrócić troszeczkę inną drogą. Postaram się. No i tak to wszystko wygląda, także dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, hej!